Szanowni Państwo, multiszlifierka to bardzo wszechstronne narzędzie do niewielkich prac. Pozwala ciąć, wiercić, frezować, grawerować, szlifować i polerować. Jednak jej uniwersalność dodatkowo znacznie zwiększają dodatkowe przystawki. W tym materiale przedstawię najpopularniejsze przystawki firmy Dremel i sprawdzę, jak współpracują z Boschem Gero 12V35. Zapraszam na film. Tak naprawdę o kompatybilności przystawek decydują przede wszystkim dwa gwinty. Jeden to gwint osłony, drugi to gwint nakrętki tulei zaciskowej. Przystawki montuje się w miejsce osłony, ale część wymaga też przeniesienia napędu z wrzeciona i do tego celu stosuje się specjalną nakrętkę w miejsce nakrętki mocującej. W kilku przypadkach może też być istotny wymiar samej obudowy urządzenia w części blisko wrzeciona. Jak pokazałem w materiale, w którym porównywałem Boscha Gero i Dremela 4000, wymiary wspomnianych gwintów w obu tych urządzeniach są zgodne. Omówię teraz popularne przystawki Dremela, pokażę, jak współpracują z Boschem i wskażę, które wymiary muszą być zgodne, by móc je wykorzystywać w innych multiszlifierkach. Pierwsza przystawka to po prostu osłona. Dremel swoje urządzenia wyposaża specjalną osłonę, która posiada wbudowany klucz do dokręcania i odkręcania nakrętki mocującej tulejem. Osłonę wystarczy tylko odkręcić i przesunąć tak, aby w jej otworze znalazła się nakrętka i teraz kręcąc możemy odpowiednio nakrętkę mocującą dokręcać lub odkręcać. Jak wspomniałem, multiszlifierki idealnie sprawdzają się w pracach z mniejszymi przedmiotami. Jednak same troszkę ważą, co sprawia, że operowanie nimi może nie być zbyt wygodne. Aby poprawić sobie komfort pracy, możemy sięgnąć po jedną z dwóch przystawek. Po wałek giętki, o którym za chwilę, lub po widoczną tutaj tak zwaną przystawkę do prac precyzyjnych. Ten dodatkowy uchwyt zakładany jest wokół gwintu osłony, a następnie dokręcany załączoną osłoną. Jest ona odpowiednio sfazowana, aby objąć jak najdłuższą część gwintu. Bosch Gero jest jednak smuklejszy od Dremela 4000 w części przy wrzecionie, co sprawia, że przystawka nie przylega do korpusu narzędzia, zostawiając drobną szparę. W przypadku Dremela 4000 też narzędzie nie przylega idealnie na całej powierzchni, ale szpara jest mniejsza, a przy samym końcu praktycznie niezauważalna. Zastosowanie tej przystawki w moim odczuciu wyraźnie poprawia komfort pracy, zwłaszcza w trakcie takich prac jak np. grawerowanie, gdzie operujemy narzędziem stosując tzw. uchwyt długopisowy. Wałek giętki z kolei przenosi napęd multiszlifierki na znacznie mniejszy uchwyt, co pozwala na wygodniejszą pracę. Aby zamontować wałek, najpierw w miejsce tulei i jej nakrętki mocującej należy założyć specjalną nakrętkę umożliwiającą przeniesienie napędu, a następnie nasunąć wałek giętki i nakręcić nakrętkę na gwint osłony multiszlifierki. Na uchwycie wałka znajduje się mały okrągły przycisk blokujący wrzecioną, umożliwiający montaż osprzętu po założeniu tulei i nakrętki mocującej. Oczywiście dobrze, gdy multiszlifierka jest w trakcie pracy ustabilizowana. Producent do tego celu zaleca stosowanie statywu. Niestety w odróżnieniu do Dremela, Bosch nie posiada stosownej zawieszki umożliwiającej umieszczenie go na statywie. To dosyć prosta przystawka. Nakręcana w miejsce osłony multiszlifierki pozwala zabezpieczyć nas przy cięciu. Samą osłonę możemy spokojnie obracać, tak aby ustawić ją w pożądanym położeniu. Odległość od osi wrzeciona do przeźroczystej jej osłony wynosi 31 mm, więc spokojnie możemy zainstalować wszystkie znane mi tarcze do cięcia dla multiszlifierek. Przystawka do nadawania kształtów to wyjątkowo niepozorny dodatek. Mamy tutaj dwie płaszczyzny przyłożenia. Jedna ustawiona pod kątem 45 stopni, a druga prostopadle do osi wrzeciona. Z boku znajduje się śruba mocująca, pozwalająca na przybliżanie i oddalanie płaszczyzn przyłożenia w kierunku od i do narzędzia. Wysuwaną część możemy zdjąć całkowicie i nałożyć obróconą o 180 stopni, jeśli takie ustawienie będzie dla nas wygodniejsze. Oczywiście samą przystawkę nakręca się w miejsce osłony multiszlifierki. Niemniej jednak wcześniej należy zamontować w tulei właściwy osprzęt, gdyż jego wymiana jest niemożliwa, gdy przystawka jest już zamocowana.
Ta przystawka została zaproponowana z myślą o szlifowaniu. Jednakże jeśli założymy frezy do zarysów płaskich i odpowiednio wyregulujemy wysunięcie przystawki, możemy zamienić naszą multiszlifierkę w frezarkę krawędziową. Kolejna przystawka to przystawka kątowa. Pozwala ona pracować w miejscach, gdzie trudno podejść z multiszlifierką ustawioną na wprost. Aby zamontować przystawkę w pierwszej kolejności, podobnie jak w przypadku wałka giętkiego, należy w miejsce nakrętki mocującej tuleję nałożyć nakrętkę do przenoszenia napędu. Aby zablokować wrzeciono na przystawce, należy posłużyć się otworem, w który wsuwamy trzpień osprzętu o średnicy do 3,2 mm. Wówczas możemy założyć tuleję i nakrętkę mocującą. Samą przystawkę montujemy w miejsce osłony multiszlifierki. Niestety może się okazać, że jej ułożenie względem narzędzia nam nie odpowiada. Wówczas odkręcając nakrętkę w dolnej części, możemy wybrać ustawienie przystawki w jednej z 12 pozycji. Oczywistym zastosowaniem jest wiercenie pod kątem, ale możliwe jest także cięcie czy na przykład szlifowanie. Do bezpiecznego cięcia drewna, również wzdłużnego, Dremel zaproponował tzw. mini pilarkę. Do przystawki tej zalecane są tarcze Dremel 546 o średnicy 31,8 mm i 48 zębach. Ponieważ oś pracy tarczy jest pochylona względem osi obrotu wrzeciona w narzędziu, dlatego tutaj również zastosujemy nakrętkę do przenoszenia napędu. Oczywiście samą przystawkę mocujemy w miejsce osłony multiszlifierki. Z jednej strony obudowy mamy wskaźnik kierunku prowadzenia narzędzia, z kolei tarcza znajduje się za czarną osłoną unoszącą się pod wpływem nacisku. Niestety, ale maksymalna głębokość cięcia wynosi zaledwie 6,35 mm. Pochylenie osi obrotu tarczy sprawia, że w trakcie pracy samo narzędzie odchylone jest w stosunku do płaszczyzny ciętego materiału, a co za tym idzie, korpus multiszlifierki nie przeszkadza w cięciu. Kolejna przystawka pozwala na cięcie po linii i po kole. Mamy tutaj część z przymiarem, którą mocujemy bezpośrednio do multiszlifierki, nakręcając ją w miejsce osłony. Część pozwalającą na cięcie po prostej oraz drugą umożliwiającą cięcie po okręgu. W zależności od zadania przykręcamy jedną lub drugą do liniału za pomocą specjalnej nakrętki. W zestawie znajdujemy też specjalny frez spiralny do cięcia. Korzystając ze śruby z boku możemy ustawić i zablokować głębokość cięcia. Stosując przystawkę do cięcia po prostej, możemy pracować narzędziem w odległości od 1 do 11 cm od krawędzi, względem której będziemy je prowadzić. W przypadku cięcia po kole nasza przystawka zamienia się w cyrkiel. Igłę możemy zamocować albo tak, by znajdowała się dalej od narzędzia. Wówczas możemy ciąć koła o średnicy od 10 do 30 cm. A jeśli igłę ustawimy odwrotnie, wówczas możemy wycinać mniejsze okręgi o średnicy od 2 do 22 cm. Dlatego na przymiarze znajdujemy dwie skale oraz piktogramy, które wskazują, przy jakim ustawieniu igły, którym należy się posługiwać.
Kolejna przystawka dedykowana jest do cięcia w płytach gipsowo-kartonowych, ale może być wykorzystywana np. do cięcia drewna. Przystawkę nakręcamy w miejsce osłony po uprzednim zamocowaniu w tulei frezu do cięcia. Nie ma możliwości bowiem wymiany osprzętu bez demontowania przystawki. Przystawka ma kształt odwróconego kosza, który krawędzią opiera się o obrabiany materiał, natomiast otwory na powierzchni bocznej pozwalają na podgląd, jak aktualnie pracuje osprzęt. Do cięcia wykorzystujemy odpowiednie frezy spiralne. Mamy frez do GK, frez uniwersalny oraz frez do glazury. Korzystając ze śruby z boku przystawki, możemy ustawić i zablokować głębokość cięcia. Niektórzy stosują tę przystawkę razem z frezami do zarysów płaskich, zamieniając multiszlifierkę we frezarkę krawędziową. Ja jednak uważam, że do tego celu dużo lepiej nadaje się wcześniej pokazywana przystawka do nadawania kształtów. W trakcie pracy daje ona większą powierzchnię styku, w szczególności bliżej osi wrzeciona. Ponadto frez może być głębiej schowany w tulei. Dremel przewidział jednak dedykowaną przystawkę do frezowania, która zamienia multiszlifierkę we frezarkę górnowrzecionową. Po bokach mamy uchwyty, z czego jeden stanowi pokrętło służące do blokowania frezarki na zadanej głębokości. W środku znajduje się kosz do zamocowania narzędzia. Od spodu nakręcamy nakrętkę na gwint osłony multiszlifierki. Możemy ją dokręcić dodawanym kluczem. Od przodu kosza jest specjalny otwór, dzięki któremu mamy dostęp do przycisku blokady wrzecionej. Widzimy jednak, że Bosch Giro nie opiera się w pełni o krawędzie kosza. W przypadku Dremela narzędzie jest usztywnione w środku, co zwiększa jego stabilność w trakcie pracy. Na obudowie przystawki mamy skalę, na której możemy odczytać zagłębienie narzędzia. Mamy też miejsce na dwa klucze. Jeden do nakrętki osłony, a drugi do nakrętki mocującej tulejem. Przystawka pozwala ustawić dwie głębokości pracy za pomocą ogranicznika. W tym celu odpowiednio ustawiamy nakrętkę górną i dolną. Im bardziej obniżymy górną nakrętkę, tym mniejsza głębokość frezowania w pierwszym ustawieniu. Im wyżej podniesiemy dolną nakrętkę, tym mniejsza głębokość frezowania w drugim ustawieniu. Głębokość frezowania w drugim ustawieniu jest zawsze większa niż w pierwszym. Między dwoma ustawieniami przełączamy poprzez wciśnięcie przycisku zwalniającego i przesunięcie czpienia ogranicznika, tak aby oparła się górna bądź dolna nakrętka. Dodatkowo mamy do dyspozycji prowadnicę krawędziową, prowadnicę kołową oraz dwie tuleje prowadzące do pracy z szablonami. Jak pracuje się z tą przystawką, mieliście okazję zobaczyć na przykład przy realizacji karaboszy. Również imadło Dremela zostało pomyślane pod kątem pracy z multiszlifierkami. Oczywiście posiada część mocowaną do stołu, wyposażoną w głowicę kulową, na której możemy zainstalować albo samo imadło, które wygodnie regulujemy za pomocą przycisku, jedynie dokręcając trzymany przedmiot niebieską rączką. W ten sposób możemy zamocować sobie obrabiany przedmiot, aby wygodnie pracować z multiszlifierką. Same szczęki można również ściągnąć z głowicy i pracować z nimi wygodnie postawionymi na stole. Jednak najciekawsze w tym imadle jest możliwość zamocowania na nim multiszlifierki za pomocą specjalnego pierścienia i odpowiedniej nakrętki. To sprawia, że w trakcie pracy narzędzie jest nieruchome, a my jedynie przesuwamy obrabiany materiał.
Ale to nie wszystko. Zamiast dostarczanej nakrętki, można na tą multiszlifierkę nałożyć przystawkę do nadawania kształtów, którą omówiłem wcześniej, a ta znacznie ułatwia operowanie materiałem. Ostatnią przystawką, którą chciałem tutaj zaprezentować, jest Dremel Workstation, czyli stojak wiertarski. Multiszlifierkę mocujemy w nim, podobnie jak w przypadku przystawki frezarki górnowrzecionowej, umieszczając ją w specjalnym koszu, który tak jak poprzednio, od spodu ma specjalną nakrętkę do mocowania, a od przodu otwór, aby umożliwić dostęp do przycisku blokady wrzeciona. I podobnie jak w przypadku przystawki frezarskiej, Bosch nie opiera się w pełni w koszu, co zmniejsza stabilność jego mocowania w przystawce. Podobnie też jak wcześniej, w przypadku Dremela 4000 nie mamy takiego problemu. Ciekawostką przystawki jest teleskopowy statyw pozwalający na zawieszenie narzędzia, np. przy pracy z wałkiem giętkim. Pod nim mamy czarną półeczkę na osprzęt, np. wiertła, w której zostało przewidziane miejsce na klucz do montowania multiszlifierki w koszu. Narzędzie możemy regulować na wysokość, a także obracać wokół statywu. Z tyłu znajduje się dźwignia, którą blokujemy narzędzie w wybranym położeniu. Głębokość wiercenia ustawiamy z wykorzystaniem skali i specjalnej śruby ze znacznikiem znajdujących się po prawej stronie. Urządzenie opuszczamy za pomocą dźwigni po prawej. Multiszlifierkę można również przechylać pod jednym z 6 kątów 15, 30, 45, 60, 75 lub 90 stopni. W tym celu należy poluzować dużą czarną śrubę oraz znajdującą się po drugiej stronie z tyłu małą niebieską nakrętkę. Na masywnej podstawie znajdujemy skalę oraz otwory pozwalające na montaż np. zacisków dociskowych oraz okrągłe otwory do mocowania statywu do podłoża. Oczywiście przystawki tej można używać jak wiertarki stołowej, co warte odnotowania. Dremel dostarcza nie tylko typowych wierteł krętych, ale również specjalnych do drewna o rozmiarze 3, 4, 5 i 6 mm z chwytem 3,2 mm. Jak wierci ta multiszlifierka można było zobaczyć np. przy okazji mojej realizacji karaboszy. Pochylenie urządzenia pozwala wiercić też pod kątem. Ale do multiszlifierki można założyć też inny osprzęt, zamieniając ją np. w szlifierkę wrzecionową, czy po zamontowaniu frezów do cięcia w coś na kształt wyżynarki włosowej. Chociaż należy pamiętać, że maksymalna wysokość cięcia to 30 mm, a grubość linii cięcia to aż 3,2 mm. Mam nadzieję, że niniejszy materiał pokazał, jak stosując odpowiednie przystawki poprawić lub zwiększyć możliwość multiszlifierki.